Halo, dzień dobry, cześć. Ja jestem Bernhard Miedomski, a to jest Studio Napraw. Bohaterem dzisiejszego odcinka pierwszego sezonu jest iPhone 11 z problemem temperaturowym. No właśnie, czy problem temperaturowy rzeczywiście jest problemem? To jest dobre pytanie. Pisałem już jakiś czas temu o tym na moim blogu Studio Napraw, do którego odsyłam zainteresowanych. Można tam przeczytać m.in. o powodach wyzwalania się tego mechanizmu. Nie chciałbym tutaj już wracać do tych szczegółów. Po prostu umieszczę link pod filmem. Ale do rzeczy. Podstawą każdej dobrej diagnostyki jest dowiedzenie się, jaki był cykl tego urządzenia. Czyli chciałbym się dowiedzieć, jakie miał wcześniejsze usterki, jeśli tak, to jakie, co zostało naprawione, gdzie zostało naprawione i jakie elementy zostały wymienione, choć to ostatnie zweryfikuję sobie pewnie otwierając urządzenie. Co już wiem o tym telefonie? Był już wcześniej naprawiany z tego samego powodu. Usterka polega na pojawieniu się na ekranie komunikatu o kończności schłodzenia telefonu przed dalszym używaniem go. Usterka jest z rodzajów uciekających, czyli pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie, natomiast oczekiwana nie pojawia się wcale. Bardzo trudno do tej pory było to skorelować z jakimś konkretnym przypadkiem, z jakimś konkretnym działaniem, z jakimś momentem w czasoprzestrzeni, który można by powtórzyć. W poprzednim warsztacie naprawczym usterkę pierwotnie zlokalizowano, jednak po powrocie do domu tego telefonu już po kilku dniach usterka się pojawiła, więc należy to potraktować jako błędnie postawioną diagnozę. Były już wymienione jakieś elementy, naprawa była płatna, więc to sobie zweryfikujemy otwierając telefon. Więc od czego zacząć w podobnym przypadku, czy w takim przypadku, od czego ja powinienem zacząć? Wydaje mi się, że rzeczą absolutnie podstawową byłoby dowiedzenie się, czy rozpoznanie, z jakich powodów i gdzie należy szukać tej usterki, czyli jakie są mechanizmy powstawania, gdzie to może powstać, co jest odpowiedzialne. Więc w takim razie przełączę się do schematu blokowego i postaram się o tym trochę więcej powiedzieć. Dobrze, ja się w takim razie przenoszę do biura, czyli na drugą stronę stołu, nie mam daleko, prawda? Pomiar temperatury w nowoczesnej płycie już od iPhone'a 6, o ile dobrze sobie przypominam, jest prowadzona przez wyspecjalizowaną linię o nazwie NTC. NTC to skrót od angielskiego Negative Temperature Coefficient, co można by przetłumaczyć jako negatywny, powinienem powiedzieć, ujemny współczynnik temperaturowy. Sam pomiar temperatury nie ma nic wspólnego tak naprawdę z pomiarem temperatury takim, jakim znaliśmy do tej pory w mikroelektronice. Jest to przeprowadzane przez sczytanie zawartości termistora, a powinienem powiedzieć raczej sczytanie wartości rezystancji z termistora i uruchomienie odpowiedniego działania w aplikacji i mapie programowej sterownika. Odpowiedź może być, czyli ta reakcja sterownika, to może być wykonanie instrukcji wyświetlenia komunikatu na ekranie o konieczności wyłączenia urządzenia czy schłodzenia urządzenia. W tym przypadku to może być awaryjne wyłączenie urządzenia bądź jakiegoś podzespołu, jakiegoś podukładu, na przykład układu radiowego czy komunikacji USB. Wszystko tak naprawdę zależy od lokalizowania, z lokalizacji i występowania tego zjawiska w środowisku. I chyba tyle, wydaje mi się,
przydługawym wstępem chciałbym teraz uruchomić schematy i przejrzeć, gdzie można szukać takich zjawisk. Przechodzę zatem przez system graficzny. Nie jest zbyt istotny. W zasadzie wykorzystujemy go tylko do lokalizacji elementów. Przechodzę do systemu blokowego. Linia NTC jest dość łatwa do znalezienia. Jesteśmy w górnej części płyty i tutaj jestem w stanie pokazać logikę tego rozwiązania, czyli uziemione z jednej strony para termistor o bardzo konkretnych parametrach technicznych i jego kondensator blokowy jedną linią umieszczone tutaj indeks linii 22 warte zapamiętania. Przydaje się w poznaniu topologii schematu do swojego terminala temperaturowego urządzenia nadzorującego. W tym wypadku jest to główny PMU, czyli Power Management Unit, który na swoim pokładzie ma zaprojektowane kilka linii niezależnych do bezpośredniego pomiaru temperatury urządzeń znajdujących się na płycie głównej, co jest bardzo istotne. Na podstawie linii Charger NTC może pokażę, jak jest zbudowana warstwa fizyczna tego rozwiązania, czyli tandem termistor i kondensator umieszczone w bezpośredniej odległości od swojego badanego elementu, czyli linia Charger NTC, jak nazwa wskazuje, będzie kontrolowała Charger IC, czyli główny zasilacz, generator głównej linii zasilania i nadzorujący proces ładowania baterii. Co ciekawe, układ SN2611 ma, czyli Charger IC ma na pokładzie własną linię NTC, ta jednak nie jest wykorzystywana, przypuszczam, z powodów software'owych. Linia H2 jest zaślepiona, nie bierze udziału w kontroli temperatury. To samo rozwiązanie jest zastosowane przy kontroli temperatury głównego menadżera zasilania. Linia PMU TCOL to jakby autotest temperaturowy. Główny PMU mierzy temperaturę samego siebie. Rozwiązanie dokładnie identyczne z portu G11. Wyprowadzona jest ścieżka do bezpośredniej odległości badanego elementu, czyli niedaleko od samego PMU umieszczony jest tandem termistor-kondensator, który bada jego temperaturę zewnętrzną. Odstępstwo od tej zasady to pomiar urządzeń peryferyjnych. Linia NTC PIRL ze swoim urządzeniem nadzorującym, czyli STB601 w układzie Rigel, czyli menadżera zarządzającego pracą kamer i Face ID. Tutaj z portu temperaturowego ścieżka prowadzi pod procesorem bezpośrednio do portu konektora kamery przedniej. Tam poprzez swoje pasywa jest kierowany sygnał dalej do tandemu termistor-kondensator umieszczony gdzieś w zespole kamer Face ID. Podobna zasada wykorzystana w przypadku strop drivera. Przechodzę zatem do dolnej części płyty. Jeszcze zahaczymy przez czujnik SIM NTC umieszczony w okolicach portu komunikacyjnego SIM. LED Strop Driver posiada, tu znowu ciekawostka, dwa kanały pomiaru temperatury. Jeden z nich jest tylko wykorzystany. Linia bezpośrednio prowadzi przez swoje pasywa do portu komunikacyjnego kamery przedniej. Tutaj pasywa mają zupełnie inną wartość, więc nie odgrywają roli w pomiarze temperatury, mają zupełnie inne zadania. Tutaj mamy do czynienia z induktorem i z rezystorem o innych parametrach technicznych. Czujnik zlokalizowany jest gdzieś na taśmie LED. Ostatnia ciekawostka to pomiar temperatury dolnego terminala antenowego. Według schematu, według informacji na schemacie umieszczony jest gdzieś w dolnej części płyty. Nigdy nie udało mi się go zlokalizować. Wydaje mi się, że jest to błąd albo pozostałość po jakiejś wcześniejszej wersji tej płyty, co jednak ma istotne znaczenie przy
pojawianiu się usterki związanej z regularnym co 3-minutowym restartem urządzenia lub zawieszeniem się telefonu, ale o tym przy okazji innego błędu. Ważne jeszcze tutaj dodam, że pominąłem pomiar temperatury baterii. Tutaj rozwiązane jest jeszcze innym patentem. Pomiar temperatury z baterii jest prowadzony bezpośrednio przez procesor i linię I2C, ale o tym też przy okazji problemów z zasilaniem iPhone'a 11. Co nam pozostaje w takim razie? To już chyba tylko po tym naprawdę przydługanym, kilkuminutowym wstępie przechodzę do rozkręcania urządzenia i do już istotnej naprawy. Wiemy, jak wygląda pomiar temperaturowy, wiemy, czego się spodziewać, więc przydałoby się to teraz zrealizować, sprawdzić tą wiedzę na płycie głównej. Tutaj jeszcze dodam, ja rozwiązuję tą naprawę, staram się każdą inną mocno sobie ułatwić. Znalazłem drogę na skróty, ale o tym zaraz. Więc przełączam się tym razem z kolei do kamery biurkowej i mikroskopu. Zobaczmy, jak wygląda ten telefon wewnątrz. Więc nadszedł czas niechybnie na wykonanie pracy. Bierzmy się, bierzmy za to, co trzeba zrobić. No dobra, telefon należy rozkręcić. Kto mnie zna, ten już wie. Kto nie, ten właśnie się dowiaduje, że na śrubki ja używam pudełek z przyklejoną taśmą dwustronną. Dzięki temu mam kontrolę nad śrubkami. Mnie jeszcze żadna śrubka nie odskoczyła, nie podskoczyła, nie zgubiła się. Ja nie zgubiłem niczego. Telefony, które przyszły do mnie z kompletem śrubek, wracają z kompletem śrubek swoich oryginalnych, w oryginalnych miejscach. No dobra, ekran. Zakładam, że skoro ekran był w naprawie, telefon był w naprawie, to prawdopodobnie nie ma uszczelki i pewnie nie ma. I chyba miałem rację. W zasadzie mogę to wyjąć bez narzędzi. Zobaczmy, jak wygląda telefon wewnątrz. Bez uszczelka. Nie ma uszczelki. No dobrze. Zobaczmy, jak to wygląda. Co na pierwszy rzut oka. Znajdę sobie jakieś narzędzie do pokazywania. Kawałek plastiku. Ekran oryginalny. To tak widać na pierwszy rzut oka. Chociaż widzę marker, czyli prawdopodobnie jest wymieniony. Ale jednak jest oryginalny. Bateria oryginalna, chociaż krzywo wklejona. Ktoś wyklejał już tą baterię. Brak śrubki. Rzuca mi się w oczy wymieniony port ładowania. Tutaj krzywo wpięte tego fabryka. Maszyna tego tak nie zapina. Więc tutaj ktoś zresztą pogięty, nie wiem czy widać. Pogięta gumka. Więc ktoś ją już wyrywał. No ogólnie zresztą podbijane palce na kamerze, tutaj na blaszkach. Coś z Face ID, jakby woda, ale chyba nie. To chyba nie woda, ale generalnie trochę pogięty i nieprzyklejony przede wszystkim, więc z całą pewnością, no zresztą przecież telefon był w naprawie, ktoś musiał to rozkręcić, wyjąć, ale ogólnie stan jest dobry, spodziewałem się czegoś gorszego. Ta bateria krzywo wklejona, to jest kosmetyka, brak naklejki na porcie ładowania, prawdopodobnie brak uszczelki pod głośnikiem, albo jest ona jakoś dziwnie zawinięta. To są drobnostki kosztujące dosłownie 3 zł, może 5, więc nie ma się na razie czym przejmować, po prostu będzie trzeba to uzupełnić przy montażu takim już końcowym. Co możemy w takim razie zrobić?
no, przydałoby się wykręcić płytę, sprawdzić, zmierzyć, żeby czegoś się dowiedzieć, albo wykorzystać od razu drugi. Może w zasadzie to powinienem to powiedzieć od razu i nie kombinować. Mamy dwie możliwe drogi teraz serwisowe. Jedna tradycyjna, nazwę ją analogową. Wykręcić płytę, sprawdzić, co i tak będzie trzeba zrobić, sprawdzić tak organoleptycznie, jak wygląda płyta, czy nie ma jakichś pęknięć, uszkodzeń, bo to wszystko może mieć znaczenie. Wziąć miernik do ręki, zmierzyć, co się da na wierzchu. Mamy kilka linii dostępnych, linii NTC, które prowadzone są, które prowadzone są przez górną część kanapki. Później będzie trzeba płytę rozlutować, skontrolować linie NTC umieszczone wewnątrz kanapki, czyli w dolnej części i na odwrotnej części górnej połowy. Po czym złożyć wszystko do kupy, zrobić kolejne testy. Jeżeli były jakieś problemy, jakieś niepewne odczyty, oczywiście wymienić elementy, sprawdzić odczyty, jeśli będą pewne, poskładać, skontrolować urządzenie. Jeśli komunikat się w ciągu kilku godzin, dnia, dwóch, pewnie góra, nie pojawi, należy to oddać zastrzeżeniem, że naprawa nie jest skończona. W moim oczywiście odczuciu, że naprawa nie jest skończona. Jeśli coś się pojawi, będzie musiało wrócić jeszcze raz, to będzie trzeba zrobić. Chyba nie ma innego wyjścia. Natomiast inny sposób, mój sposób na skróty z zaoszczędzeniem czasu, to podłączenie telefonu do skanera serwisowego, sprawdzenie czujników temperatury. Jeżeli któryś z nich będzie generował problem, no to będzie musiał zostać wymieniony. Jeśli nie, to będzie się trzeba zastanawiać później, co zrobić. Nie mam na razie pojęcia. No wszystko będzie zależało w takim razie od tego, co się uda przeczytać. Więc co? Wykręćmy płytę w takim razie, rzućmy okiem, co się tutaj dzieje. Postaram się to szybko zrobić. Mało tego, najprawdopodobniej wytnę ten element, bo osoby, które to oglądają, zapewne nie będą zainteresowane kręceniem śrubek. No przecież to jest tak oczywistość, że nie ma tutaj nic ciekawego do oglądania tak naprawdę. Gdyby to był live, no to moglibyśmy sobie jeszcze poczytać, pogadać, w jakiś sposób posłuchać. Może ktoś miałby coś fajnego do powiedzenia, bo ja prawdę mówiąc już nie za bardzo. No ale jest jak jest. Niestety mój komputer, już wiekowy przecież, nie chce współpracować i bardzo się buntuje, jeśli każe mu obsługiwać systemy do streamowania. Do upgrade'ów już się też nie bardzo nadaje, po prostu będę musiał chyba zainwestować, będę musiał kupić nowy komputer, co też nie bardzo jest mi w obecnych czasach na rękę, więc będzie to musiało zostać tak jak jest. Natomiast, co zauważyłem dzisiaj, przekupując zasady umieszczania takich filmów jak mój w sieci, w serwisie streamingowym, doczytałem, że jest coś takiego jak, nawet nie wiedziałem wcześniej, coś takiego jak to się nazywało, taki system gratyfikacji, thanks, super thanks, chyba tak, jakieś podziękuj, czy coś w tym stylu, nie wiem jakby to można było przetłumaczyć w tej chwili. Jeżeli komuś się podoba moja praca, uważa, że czegoś, moje narzędzie już jest chyba nic nie warte. Niestety. A już chyba nie mam ich więcej. Że moja praca jest coś warta i chciałby się czegoś nauczyć,
to zapraszam, będę wdzięczny. W jakiś sposób ekran odkładam w bezpieczne, jak zwykle, miejsce. To zapraszam, z pewnością w jakiś sposób się odwdzięczę za taką pomoc. Nie wiem jeszcze, jakby to mogło wyglądać na dzień dzisiejszy. Być może będę potrafił się odwdzięczyć w jakiś sposób, naprawiając telefony, bądź tablety, bądź maki, czy zegarki, no to na czym się znam. Nigdy nie dostawałem nic za darmo, więc nie widzę powodów, żeby teraz tak było. Chociaż czy to taki dobry pomysł? No to zostawmy w takim razie na inny termin. Teraz sobie tak myślę, jak osoby, koledzy prowadzący, koledzy to jest tak bardzo na wyrost, przecież nie znam ludzi, ale osoby prowadzące takie, przecież na całym świecie prowadzące takie streamy na żywo. W Polsce mamy kilka znamienitych osób parające się takimi rzeczami. Nie tylko w sensie, nie mam na myśli tylko naprawy samych apli, tylko generalnie. No jest to rynek już dość, przecież środowisko ludzi dość spore. Jak oni to robią, że potrafią tak nawijać godzinami, rozmawiać z kimś o czymś, no jakiś, nie wiem, jak to jest możliwe. Znaczy, możliwe jest, ja wierzę, bo przecież widziałem wiele razy, tylko jak to się dzieje, że oni to potrafią, ja nie mam takich umiejętności, niestety. Mówiłem o braku śrubki czytnika SIM, nie pamiętam, chyba tak. Brakuje tutaj jednej śrubki, będzie trzeba ją uzupełnić. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Czytnik SIM chyba będzie można już wyjąć. No więc uwaga. 1, 2, 3. Jedna taśma poszła. Terminal antenowy poszedł. I ta kara też. Czytnik SIM mamy uwolniony. Przechodzę do przodu. Źle sobie ustawiłem śrubki. Będzie się można pomylić później. Nie chciałbym tego. Dobrze, to na swoje miejsce, żeby nie generowało nam niepotrzebnych problemów. To za chwilkę odłączone. Aha. Teraz to spróbujmy. Bez problemu. I to co najgorsze, nie lubię odłączać tych portów. Dostęp tutaj jest po prostu beznadziejny. No, ale dość łatwo się udało tym razem. No dobra, wyjmuję płytę i już. Śrubki na bok nie będą mi potrzebne przez jakiś czas. Dobra, co my tu mamy? Co się rzuca w oczy? Wezmę wskaźnik uniwersalny.
Brak pianek. Płyta jest rozlutowana, to widać tutaj z tyłu całkiem nieźle. No, w zasadzie jak na płytę, która już była lutowana, była robiona, było coś naprawione, to jest naprawdę w niezłym stanie. Trochę podrapana, ale to jest, no, powiedzmy sobie, kosmetyka, drobnostki, o których myślę, że nie warto sobie głowę zawracać. Przełączę się w takim razie na mikroskop. Weźmy zbliżenie na konektory, to będzie istotne. I teraz tak, co widzę? Przyda nam się trochę żelaza, trochę brudu w konektorach, ale to są drobnostki, natomiast tutaj jest jakieś uszkodzenie, ktoś coś pchał i przepchnął. Drugi konektor SIM, uszkodzenie, znowu pchane. Deformacja taka ogólna, ale jeszcze niezbyt duża. Niebieskie to pewnie moje, to sobie zaraz wyszczotkuję. Terminal ładowarki jest w porządku. Tutaj tu jest coś, tu jest zniszczenie, pęknięta krawędź tego. Nie, to tylko brud, myślę, że kawałek żelaza. Pchane było po prostu. Ktoś użył siły, żeby wepchnąć konektor. Coś nie szło jak powinno i się to kończy niestety. Być może będzie trzeba go wymienić, jeśli się rozsypał. O tym się przekonamy za moment. Co dalej? No tutaj też. No szkoda. No to jest proszenie się o kłopoty. Po co? Przypominam, dobrze trafiony konektor nie potrzebuje użycia absolutnie żadnej siły. Po prostu cichutko sobie kliknie. Można to usłyszeć w każdej chyba pracowni. Każdy to słyszał. Port baterii w porządku, bez jakichś istotnych uszkodzeń, trochę brudny. Porty wideo, no tu się komuś widzę jakiś skalpel albo coś przedostało. Ta żywica już jest mocno taka twarda, powinna być mile plastyczna. Niestety z doświadczenia wiem, kiedy te elementy tutaj drobne, ta cała drobnica jest przykryta właśnie takim twardym materiałem. No tu jest trochę lepiej, ale tu jest fatalnie. One lubią odskakiwać przy przyłożeniu temperatury, więc tutaj może być coś do zrobienia. Tu jest trochę za dużo chyba tej cyny, ktoś to lutował. Tak, ten konektor był wylutowany. Absolutnie tak. Co dalej? Tutaj w porządku. Ogólnie trochę brudu, ale to są też drobnostki. To wszystko będzie trzeba zmyć i będzie w porządku. Tutaj porty terminalowe od anten UAT, czyli Upper Terminal Antena System. Tu jest w porządku. Tu jest w porządku. Terminal przednich czujników. On będzie dla nas istotny. No dobra, metoda druga. Będę potrzebował swoje najlepsze narzędzie, czyli komputer. Nie wiem, czy to będzie widać, mam nadzieję, że będzie. Jakoś się tak spróbuję ustawić. Będzie potrzebny kabel DCSD, czyli kabel do komunikacji szeregowej, taki
Ktoś go nazwał kablem inżynieryjnym, nie wiem z jakiego powodu. Palą się diody, czyli kontrola działa. To jest zwykły port szeregowy. Podłączenie przez port szeregowy za pośrednictwem portu USB, no bo nie mam portu szeregowego już w komputerze, ani w jednym, nawet w tym starym. Telefon będę musiał przebudować. No i właśnie pokażę moje kung fu w temacie diagnozy iPhone'a. Mam nadzieję, że zaraz się tu dostaniemy. O właśnie, jesteśmy w trybie diagnostycznym. Port komunikacyjny zostaje w tym momencie otwarty, a moja aplikacja... Co ja chciałem zrobić? Przełączyć się... Chwileczkę. Przełączyć się tu i uruchamiam. Wchodzę do trybu diagnostycznego. Pokażę. Muszę uruchomić transporter, czyli jeśli ktoś używał wspomnianego wcześniej portu terminalowego przez protokół RS będzie wiedział, przez tryb Purple będzie wiedział, o czym mówię. W zasadzie niczym się to nie różni, poza tym, że obsługuje iPhone 11. Pomoc, udało mi się napisać pomoc do tego, bo prawdę mówiąc sam nie bardzo jeszcze się w tym wszystkim orientuję. Za mało czasu, po prostu na to trzeba całego etatu, żeby przy tym posiedzieć. Co przetłumaczone na polski, to już zdążyłem to przerobić. Korzystam z programu temperatura. I mamy, i w zasadzie to jest koniec tego badania. Co tutaj widzimy? Device SOC, czyli jesteśmy w płycie głównej. Pomiar temperatury z czujnika AP, pomiar temperatury z czujnika PMU TICOL, o którym już wcześniej wspominałem także o czujniku Charger, główna kamera przednia z czujnikiem Face ID, z zespołem Face ID, czujnik podsystemu radiowego, czujnik SIM, który przed chwilą mierzyliśmy, i czujnik strop, który także w tej chwili, chwilę temu mierzyliśmy, ale przypomnę, ten czujnik jest umieszczony nie na płycie głównej, tylko jest umieszczony w peryferiach, więc już widzę, mamy winnego pojawiania się tego komunikatu, przynajmniej wszystko na to wskazuje. Będzie trzeba to zweryfikować, czyli wyseparować tą linię, jeżeli na płycie jest właściwy odczyt. Porównam sobie to jeszcze z inną 11 na wszelki wypadek, ale mam wrażenie, że mam rację. Więc tak krótko mówiąc, żeby nie wdawać się w niepotrzebne szczegóły, wymiana, mam reset niestety i zerwane połączenie, więc tu już się możemy rozłączyć i będzie trzeba to wszystko uaktywniać jeszcze raz. Tutaj ten pomiar, z niego nie jestem zadowolony, niestety nie potrafiłem dokopać się do podobnie jak i z czujnikiem Face ID. Chciałem sobie ułatwić narzędzie, zbudować narzędzie, coś w rodzaju czytnika JC, gdzie się przypina zespół Face ID do urządzenia i można sobie, nie mam tego urządzenia, przydałoby mi się, można sobie przeczytać, czy czytnik jest, czy urządzenie przypięte do tego czytnika jest sprawne, czy nie. Można to zrobić także software'owo zupełnie za darmo, więc parę złotych sobie można zaoszczędzić.
a na oszczędnościach ja się znam, więc ja jakoś jednak nie potrafiłem sobie póki co z tym poradzić. Muszę usiąść, poczytać i zastanowić się, jak do tego dotrzeć. Podobnie z baterią, choć ten kanał average udało mi się przeczytać, average, czyli średnia temperatura, taka wypadkowa pomiędzy najniższą zanotowaną i najwyższą zanotowaną. Podobnie jak w przypadku, no tutaj, żeby daleko nie szukać, czytnik SIM. Mamy najniższą, temperatura stała 37,51, maksymalna 40,62, najniższa zarejestrowana to będzie 36,89, średnia arytmetyczna z pomiaru najwyższego i najniższego to jest 38,34 i to jest w zasadzie taki normalny poziom temperaturowy płyty głównej w tym momencie. No może trochę za wysoki jak na czytnik SIM, ale biorąc pod uwagę, że jest to umieszczone w laminacie płyty głównej, a nie gdzieś między blaszkami czytnika SIM, więc wydaje mi się, że to nie jest jakoś bardzo zawyżone, zwłaszcza, że od wszystkich innych różni się tylko w zasadzie 1 stopniem, a bliskość baterii i przetworników analogowych wewnątrz płyty, które generują dość sporą ilość ciepła. To jest jakby wytłumaczalne tutaj. Na samym dole port Composite to jest odczyt, taki ogólny odczyt prowadzony z taśmy dock. Niestety z uwagi na brak dokumentacji do taśmy ładującej, brak jakichkolwiek schematów, opisów, o czym już wcześniej mówiłem, że nie jestem w stanie zlokalizować czujnika temperatury właśnie z uwagi na brak źródeł. Także i nie jestem w stanie przeszukiwać tych zasobów software'owych, żeby wiedzieć, co przeczytać. Więc znalazłem pomiar jakiejś temperatury, tylko jeden, tylko w zakresie average, więc niewiele daje to niewiele to podpowiada, ale jednak sugeruje, że taśma dock działa poprawnie i nie trzeba będzie jej najprawdopodobniej wymieniać. To taka, w kilku słowach, taka podpowiedź. Na tej podstawie mogę wygenerować wniosek, że telefon działa prawidłowo. Wszystko wskazuje na to, że winnym tej usterki uciekającej będzie latarka, czyli cała taśma z latarką, czyli mamy tam kilka anten, mamy tam czujniki, mamy latarkę w 2 kanałach, strop 2-kanałowy, czyli oddzielny dla funkcji latarki, oddzielny dla funkcji lampy błyskowej, czyli jakieś logiczne połączenie z kamerą. Chyba poprzez system Rigel będzie tutaj zachowane. Ale generalnie bazując na odczycie nieprawidłowym z tego kanału latarki, wnioskuję, zakładam, że problemem będzie właśnie latarka, bo chwilę wcześniej mierzyliśmy linię drivera strobe i nie miała ona żadnych nieprawidłowości. Więc to chyba koniec tej naprawy. Teraz, żeby mieć pewność, odłączę sobie latarkę i cały guzik power z tym całym tutaj wewnętrznym osprzętem, czyli pozbędziemy się tylniego mikrofonu, latarki, czujników umieszczonych na taśmie i włącznika power. Uruchomię telefon, zostawię go na tych przynajmniej kilka godzin. Jeżeli komunikat o pojawieniu się przegrzania, o konieczności wyłączenia telefonu się nie pojawi, myślę, że to będzie trafny trop. Najprawdopodobniej wymiana taśmy rozwiąże problem i nie będzie trzeba nic lutować. Jeśli nie,
Będzie się trzeba po prostu zastanowić nad tym jeszcze raz, ale się rozgadałem. Tym samym kończę w takim razie dzisiejsze nasze spotkanie. No, godzina jest zupełnie inna. A tak w ogóle nie wiem, czy się chwaliłem. Napisałem sobie wejściówkę do zegarka. Mam tutaj zapis z kamery, do której mówię, czyli do moich szanownych gości. Trochę mnie to kosztowało trudu rzeczywiście, ale mimo wszystko lubię takie, to coś fajnego, coś innego. Wracając do tematu, poinformuję pewnie, rozpiszę przede wszystkim w dziale dla zaawansowanych mojego blogu Studio Napraw tą naprawę. Postaram się dołączyć kilka zrzutów z tej dzisiejszej sesji filmowej i zapiszę wnioski, które się okażą tu za dzień, za dwa, za trzy, co wyszło z tych moich obserwacji, czy moja diagnoza i ten trop diagnostyczny przede wszystkim, który starałem się tutaj pokazać, był prawidłowy. Mam wrażenie, że tak. Nie powiem tego, co chciałem powiedzieć. Myślę, że mogłoby to być źle zrozumiane, no ale co tam. Mam nadzieję, że kogoś zainteresowałem. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się znowu. Mam nadzieję, że to będzie dobra zabawa, niezbyt długa. Chyba będzie trzeba to jednak skrócić, bo wychodzi mi 45 minut, w tej chwili 46 minut materiału, to zdecydowanie za długo na późniejszą obróbkę i na czas, który mogę temu poświęcić. No dobra, żeby nie przedłużać niepotrzebnie. Dobranoc, bo już pora późna. Zobaczmy się następnym razem. Nie umawiam się kiedy, bo nie mam zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że niebawem, jak tylko znajdę na to chwilę czasu, żeby o czymś znowu powiedzieć. Cześć.